Teraz powinienem Wam pokazać właśnie prędkość maksymalną pojazdu, ale jadę na oparach. I czy dojadę do najbliższej stacji? Zobaczymy! No, jak widać, dojechałem 6 dyszek do pełna, niecałe 10 litrów, czyli jeszcze miałem zapas kilku litrów paliwa w zbiorniku. I tu muszę od razu zaznaczyć, iż w sprzęcie tym występuje komputer pokładowy, ale pokazuje, no poza oczywiście dystansem przejechanym na jednym tripie, chociażby średnie spalanie, które mi wyszło 3,2 litra na stówkę. No dobra, nieważne, lecimy tym sprzętem, bo to jak jeździ jest, no co tu dużo mówić, imponujące. Efekt wow, jeśli chodzi o silnik, jak najbardziej osiągnięty w tym pojeździe. Przekłada się na to jego masa, ponieważ jak jedna z nielicznych 125 z mocą 15 koni, a przynajmniej w nadworze takiego Nakeda, waży 130 kg, 15 koni. No, stosunek mocy do masy jest całkiem konkretny, a przy okazji jak jeździcie na nim, to faktycznie czujecie, jak lekka to jest maszyna, jak fajnie się ona daje prowadzić. Całokształt tego sprzętu jest naprawdę bardzo pozytywny dla mnie, znaczy jest wszystko takie konsekwentne. Raz, wizualnie nawiązuje do swoich większych braci, to mi się bardzo podoba. Z drugiej strony mamy fajne wyposażenie, chociaż zabrakło na przykład regulowanych klamek, które są w innych modelach, ale pewnie będzie można to jakoś tam dopasować, albo przynajmniej na to liczę. Natomiast nawet kształt lag, taki detal, jest prawie identyczny jak ten, który mam w 650 swojej, czy w każdym innym DS-ie. No, więc jest tak konsekwentnie podobny do swoich braci i to samo jeśli chodzi o dokładność tego wykonania, precyzję, o jakość po prostu, mówiąc ogólnie, jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Podoba mi się to. Z wyposażenia takiego, którego nie spodziewałem się na pokładzie, to właśnie jest ten komputer pokładowy, który pokazuje Wam godzinę, ładowanie, trip, ogólny dystans i spalanie. Niby nic, ale przydatny dodatek. Ekran, który jest tak kolorowy. Nie jest to co prawda LCD, ale nie ma co narzekać. To dalej 125, która nie jest zbyt droga, bo to kosztuje 15 000, jak mnie pamięć nie myli. A dostajecie w tych pieniądzach, no można powiedzieć, mały pocisk. Ponieważ przejdźmy do najważniejszego, czyli właśnie do silnika. 6-biegowa skrzynia biegów, zestopniowana całkiem spoko, jeśli chodzi o jazdę po mieście. Nie są to zbyt krótkie biegi. Podejrzewam, że mogłyby być sporo dłuższe. Dlaczego? No właśnie dochodzimy tym sposobem do prędkości maksymalnej tego sprzętu, którą ja wykręciłem na 121 km na godzinę. I dalej nie to, że przestał przyspieszać, tylko po prostu była już odcina. Podobna sytuacja spotkała mnie w Zontesie Z1 czy tam Z2. Już nie pamiętam tej nazwy, w każdym razie tamten licznikowo wypluł troszkę więcej, bo 128 km na godzinę. Niemniej jednak dochodzi do tego przekłamanie licznika i w Zontesie wiem, że ono występuje troszkę większe niż tutaj, bo ten praktycznie 1 do 1 z GPS-em mi pokazywał, co jest bardzo imponujące. I nie wiem dlaczego tak wygląda to, że akurat Vodge mają liczniki wyskalowane poprawnie. Nawet nieważne, nie patrząc na te przekłamanie licznikowe i te kilka kilometrów szybciej, to i tak są prędkości skrajne dla tych motocykli, którymi raczej jeździć nie będziemy. Chodzi o to, w jaki sposób dochodzą do tej prędkości 100 na godzinę, czy nawet czy są w stanie utrzymać na luzie coś nieco ponad 100. I tak, Zontes być może będzie szybszy, ale to dzięki swojej lekkości
dużo lepiej przyspiesza. Zresztą zobaczcie, 8000 jak się wkręca i taka turbinka mu się mała załącza tam, więc na pewno jest szybszy. Bez problemu postawiłbym go tutaj na gumę. Tej mocy z dołu jest sporo, natomiast faktycznie zaczyna się fajnie tak od 6000 i czujecie takie kopnięcie. Oczywiście jak na 125 kopnięcie. Bez problemu utrzymuje stówkę, czy pod górkę, czy z górki, czy z wiatrem, czy też bez. Nieważne, że mam 100 kg, on cały czas jedzie jedną prędkością zadaną. I znowu tutaj na plusik, bo jest lekki skubaniec, czego nie można powiedzieć o konkurencji. Najlżejszy konkurent do niego to niejaki Pulsar, ale ten ma dużo mniej mocy i waży 147 kg, więc to jakby nie było, no, jest spora różnica, a chodzą w tej samej wadze cenowej, że się tak wyrażę. Pokusiłbym się wręcz o stwierdzenie, iż tutaj można byłoby się zagalopować i zmienić mu troszkę przełożenia. Dać mu zębatkę większą z przodu, o ząbek. I wtedy trochę byśmy stracili oczywiście na przyspieszeniu, bo chyba już to nieraz powtarzałem, ale powtórzę raz jeszcze. Zawsze zabawa w takiej słabszej maszynie zębatkami to jest zawsze coś kosztem czegoś, czyli dacie mniejszą zębatkę z przodu, będzie się lepiej wkręcał, będzie silniejszy, nie mocniejszy. On po prostu będzie silniejszy, czyli będzie łatwiej mu się wkręcać na obroty i dzięki temu będzie łatwiej przyspieszał. Większa zębatka z przodu, tudzież mniejsza z tyłu, powoduje, że wydłużamy jakby biegi, no ale tracimy przyspieszenie. W takiej zabawie z zębatkami bardziej chodzi, wiecie, że ustalamy sobie prędkość przelotową. Powiedzmy 80 na godzinę i przy tych 80 na godzinę będziemy mieli niższe obroty i tyle. Będzie przyjemnie jechać, maszyna będzie mniej wibrowała. Tak jak tutaj, te wibracje oczywiście czuć, to dalej jest singiel, ale nie są one tak dokuczliwe, nazwijmy to. A właściwie no jak dobrze się tutaj przytulę do zbiornika, to na tych wyższych obrotach przy przyspieszaniu poczuję je. W takiej normalnej, stosunkowo delikatnej jeździe nie ma szans, nie będzie to przeszkadzało na pewno. Czwóreczka, gaz do oporu, wstaje, podnosi się, coś tam rwie. Mówiłem, że jest gniazdo ładowania tutaj schowane. Cyk, takie maleńkie, normalne gniazdo typu A chyba to się nazywa, ale nie takie szerokie, jakieś ta gumka osłaniająca, tylko taka maleńka. Jak widać będzie na przebitkach, miałem okazję jeździć dość dużo w deszczu i to dało mi okazję do sprawdzenia dwóch rzeczy w tym sprzęcie. Po pierwsze ABS. Mamy tutaj ABS Boscha, co bardzo dobrze świadczy o klasie tej maszyny, i ABS, który bardzo dobrze sobie daje radę. Co ciekawe, wyjątkowo późno włączał się. Ten z tyłu klikał cały czas w deszczu, ten z przodu bardzo późno reagował, albo on reagował na tyle dobrze, że nie musiałem go, nie czułem go praktycznie. Ciekawe, ale póki co, mimo dość ambitnych warunków pogodowych, tył jak najbardziej klika już od samego ciśnięcia. Mamy bardzo mokro, jak widać na załączonym obrazku, ale ten przód ma bardzo dobrą siłę hamowania. Niby dwutłoczek, ale spora tarcza, mała masa pojazdu. I to jest plus i może być wynikiem stosunkowo jednak dobrych gum, które zostały tutaj zamontowane, albo jakościowo dobrych gum, bo markowo nie znam ich, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale nie sprawiły takiego, wiecie, uczucia, że zaraz gdzieś by mi uciekała ta maszyna, uślizgiwała się czy coś. Podsumowując troszkę już to nagranie, ponieważ dojeżdżam powoli do miejsca docelowego, może nie ma tutaj dużo konkretów.
Może troszkę, wiecie, taki rozlazły ten moje opowiadanie o tym motocyklu było, ale ja się nie przygotowałem jakoś specjalnie, po prostu wsiadłem, przejechałem się i mówię Wam, co mam w odczuciach do tej maszyny, takich bieżących, prawda? A naprawdę te odczucia są bardzo pozytywne. Jak go składałem, wyjmowałem z kartonu, już mi się podobał, bo ładnie wyglądał, fajnie był zaprojektowany. I jeśli ma cieszyć oko, to na pewno jest to dobra maszyna. Zerwiecie naklejki Wodża, naklejcie KTM, nikt się nie zorientuje jakoś specjalnie. Jest nieźle wykonany, nawet powiedziałbym dobrze wykonany, po prostu. To wszystko, mamy bardzo mocny silnik, jak na klasę 125, albo znaczy no bardzo mocny. No mamy 15 koni, ale ta moc jest wykorzystywana w pełni, bo mamy lekkie nadwozie, więc to plasuje go naprawdę na szczycie stawki tych mocnych 125 na kategorię B prawa jazdy, czyli od pierwszego naciśnięcia manety, a druga sprawa, przy hamowaniu też nie rozczarowuje. Heble mają dobrą moc, ale wiecie, no tutaj znowu to wszystko jest lekkie i dlatego to wszystko pracuje dzięki temu tak dobrze. Teraz pozostaje tylko wszystko w rękach marki Wodge, żeby zapewnili zaplecze części, zaplecze gwarancyjne i serwisowe. Z tym drugim nie mówię tutaj o jakiejś dużej ilości, wiecie, tych serwisów, bo to nie o to chodzi. Naćkać serwisów z każdej strony można bez najmniejszego problemu, ale co z tego, jak nie będą miały one żadnej totalnie jakości. Mało, ale konkretnie. To jest kluczem sukcesu. Druga sprawa, dostępność tych części, żeby było wszystko pod ręką na zamówienie i mamy przepis na sukces, bo sam produkt jako taki, on się broni i on powinien zachęcać. No i tyle. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie, jak zwykle, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca. I do zobaczenia. Nara!